z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Motorolka, tym razem flagowy model Motoroli na ten rok, czyli Motorola Edge 40 Pro. W moich rękach jak wygląda. Pierwsze wrażenia, wnioski. Zobaczmy sobie tego fona. Pierwsze co, no widzimy tył i to jest to, co mi się strasznie podoba, czyli to takie matowe szkiełko szarości, błyszczące, no po prostu bajka jak dla mnie. Jeżeli chodzi o kwestię tego, otóż to tyłu. Aparaty mało wystają, to też jak najbardziej na plus. Widzimy 3 oczka, o nich oczywiście za chwilę. Na froncie wyświetlacz ładny, ale o nim też sobie porozmawiamy. Całość jest zakrzywiona, czyli zakrzywiony ekran, jak i również zakrzywione plecki, co możecie sobie zobaczyć. Oczywiście głośniki stereo, fajnie, że mamy tutaj jeden USB Typ-C gniazdo, jeżeli chodzi o simki, to jak zwykle klasycznie zobaczmy sobie, jak tu nam to Motorola rozwiązała. No niestety tak nie za dobrze, że tak się wyrażę. Możecie włożyć jedną simkę, no tu tak naprawdę nic. Ani karty chyba, albo ja się coś mylę, ale wydaje mi się, że no dziwne. Tak to mamy rozwiązane, nic na to nie poradzimy. Jak już jesteśmy jeszcze przy wyglądzie, od góry też fajnie, głośniczek, jest tutaj siateczka, jest wsparcie dla Dolby Atmos, bo Atmosy to nie tylko głośniki sufitowe, ale też cała technologia kodowania. Lewa strona praktycznie czysta, tylko 2 paski antenowe. Prawa strona power i przyciski głośności. No i to, co dostajemy na froncie. Co nam tutaj Motorola daje, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Mamy 6,67 cala. Rozdzielczość 2400 na 1080. Jest to panel OLEDowy. Fajnie. Wsparcie dla HDR10+, czyli odtwarzacie sobie YouTube'a, Amazona w HDR-ze. Jest wsparcie dla Dolby Vision, też również jak najbardziej na plus. Odświeżanie 65 Hz, częstotliwość dotyku 360 Hz, jasność w piku 1300 nitów. Sprawdzimy oczywiście moim urządzonkiem. Jest on bardzo jasny, ale to pewnie wiadomo, tego typu tematy tylko i wyłącznie w treściach HDR-owych w piku. Co mamy, jeżeli chodzi o wyświetlacz? Oczywiście poziom jasności, motyw ciemny, może od razu sobie go wrzućmy. Podświetlenie, no są kolory. Fajnie, że jest oczywiście możliwość konfiguracji nasycone, nienasycone. Dostosowanie temperatury barwowej to jak najbardziej na plus. Autoobrót możemy sobie włączyć. Częstotliwość odświeżania ekranu. No i tu mamy aż 165 Hz. To naprawdę dużo jak na smartfon. Do grania spoko, chociaż wiecie, no taki mały ekranik, no grają, ludzie grają. Ja to już trochę starszy, więc tego nie robię, no ale można oczywiście z automatu. 60, 120, 65. Spoko, że jest możliwość tutaj działania. Jest Ready for, czyli no taki samsungowy DeX, czyli wpinacie fona przez USB Typ-C do monitora, też na przykład tym kablem. No i macie jakby komputer, nie musicie go nosić. Macie wszystko w telefonie. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o serce tego smartfona, no oczywiście jak najbardziej topowa i możliwa na dzień dzisiejszy specyfikacja, a mianowicie Snapdragon 8 Gen 2, dodatkowo 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, spoczko, pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 4.0, czyli też telefon będzie szybki, to jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi jeszcze o ekran, oczywiście mamy czytnik linii papilarnych, spoczko, szybki, fajny, taki standardowy. Jest rozpoznawanie twarzą, którego chyba jeszcze nie skonfigurowałem, no ale w razie czego też sobie o tym w recenzji porozmawiamy. No na pewno czytnik linii papilarnych, turbo szybki, mega fajnie, to mi się podoba. Sam system Android 13, właśnie chwilę temu widziałem, że były jakieś aktualizacje z września. Zobaczmy co nam tutaj się dowiemy. Standardowo praktycznie jak to w Motorola, przeważnie czysty Android i to zawsze robi na plus robotę, że te telefony działają trochę szybciej. Przynajmniej w takim normalnym, codziennym użytkowaniu. Oczywiście standardowe gesty, machanie, światełko, aplikacja Moto, gdzie się wszystkiego dowiecie, co można sobie tutaj zrobić. Jeszcze też opcja Moto Secure, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem. No, motka się rozwija. Fajnie, chociaż cały czas brakuje pewnej rzeczy, że tu musicie zamknąć wszystko, wyczyść wszystko, ale
zdradzę, że E40 Neo już tego nie mam, więc jest fajnie wtedy. Mam nadzieję, że tutaj też w końcu dodadzą tą funkcję. Za dużo śmieci nie ma, praktycznie wcale. Poinstalowane są tylko moje tutaj już dodatkowe rzeczy do testów, a tak naprawdę dostajecie prawie czystego Androida. To on dla Motorola jak najbardziej na plus. Zestaw całkiem bogaty i fajny. Mamy case'a, takiego już styranego życiem i tym, że się jak go dotknie, to się dzieje się z nim to, co widzicie na załączonym obrazku. On tak trochę chroni rogi, poza tym plecy, a resztę tego smartfona za bardzo po prostu nie chroni. Tak to wygląda w przypadku otóż to jego. Nic na to nie poradzimy. Mamy oczywiście też ładowarkę 125 W i powiem wam, że tą ładowarkę czuć, że ona tu jest, czuć, że jest ciężka, więc no robi to, delikatnie rzecz ujmując, robotę, jeżeli chodzi o kwestię tego smartfona. Bateria 4600 mAh. Kurczę, mogło być trochę więcej. No ale jeszcze w temacie ładowania możemy oczywiście ładować indukcyjnie 15 W, zwrotne 5 W, plus oczywiście kabel do tego też jest na pokładzie. 300 teoretycznie działanie baterii do 30 godzin, czyli na dzień i trochę. Więc tak to pewnie będzie wyglądało w przypadku tej Motorolki. No cóż, duży ekran, mocny procesor. Ja bym się tutaj nie spodziewał 2 dni. No ale cóż, wiadomo, każdy by chciał, no ale nie zawsze wychodzi tak, żeby było. Jest oczywiście takie always on display przy ruszeniu. Pokazuje wam powiadomienia, ewentualne informacje, co się działo i tak dalej. No właśnie ten ekran mnie się podoba. Jest fajnie, świeci ładnie. Naprawdę fajne kolorki. Fakt, że już go upalcowałem nawet nagrywając, więc wiecie jak jest. Co mamy z tyłu? Funkcje fotograficzne, aparaty, to każdego będzie interesować. Co mamy na pokładzie? Mamy tak. Główny aparat 50 megapikseli, światło 1.8, technologia Quad Pixel, jak najbardziej spoko. Ultraszerokokątny, 50 megapikseli o polu widzenia 114 stopni, przysłona 2.2 i mamy jeszcze 12 megapikselową, no, może nie portretówkę, ale teleobiektyw, światło 1.6, spoko, jest czujnik oczywiście otoczenia, jeżeli chodzi o światła otoczenia oczywiście, o to mi chodziło. Co odnośnie fotografii? Co możemy tutaj zrobić? Że weźmy sobie szybko. Jest też fotografia makro, więc możecie sobie tego typu, że tak się wyrażę, foteczki zrobić. Jest, no to może makro teraz nie będziemy pokazywać. Jest standardowo, jest 1 raz, jest 2 razy. Jest oczywiście zoom do 16 razy, ale to już nie da się ukryć, że to już jest cyfrowa zabawa. Zwolnione tempo, film oczywiście. Tutaj zobaczmy, czy jest przeskok między aparatami, jakiś taki wielki. No jest między szerokim kątem. Jest taki moment skoku, więc no tutaj nie da się zoomować tak z ręki fajnie. No ale spoczko, dobrze, że widać, że można przechodzić między wszystkimi. Zdjęcia, portret, no to tu możecie sobie w zależności, który aparat chcecie uczyć, to go używacie. Tryb profesjonalny, wszystko można poogarniać i poukładać, ustawiać, znaczy się. No i to jest ten temat. Co on tutaj wariuje? Że mi tu tylko nie chce łapać. Jakiś bug? Ciekawostka, dobra, wyjdźmy sobie. Wyjdźmy sobie tu. No i więcej. Kolor spotowy, zdjęcia nocne. Nagrywanie z dwóch frontu i z tyłu. Poklatkowy, no praktycznie fotograficznie wszystko. Na froncie dosyć duży mamy aparat do selfiaczków, 60 megapikseli. Światło 2.2, też technologia Quad Pixel. No ciekawie. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię nagrywania, mamy maksymalnie 8K w 30 klatkach, 4K w 60 klatkach, Full HD 60 albo 30, zwolnione tempo 960 klatek maksymalnie. No ciekawostka. Wszystko jest tak, jakby być powinno w tym smartfonie. Wygląda ciekawie. Ja biorę się za testy. Oczywiście NFC jest na pokładzie, głośniki, jak już wam powiedziałem, że jest technologia Dolby Atmos. Co ciekawe, są liniowe wibracje w osi X. Muszę się nad tym zastanowić i zobaczyć, o co im tak naprawdę chodzi. Oczywiście 4 mikrofony, czyli jakość rozmów moim zdaniem powinna być dobra. Bluetooth 5.3, NFC, tak jak wam mówiłem,
Jest Wi-Fi do standardu AX, jest obsługa 6 GHz, jest 6E i gotowość obsługi Wi-Fi 7. To ma router w ogóle Wi-Fi 6E, niech da znać, a co dopiero Wi-Fi 7, ale spoko. GPS GPS, LTE, EPP, SUPL, GLONASS, Galileo, czyli wszystkie praktycznie możliwe opcje, jeżeli chodzi o nawigację. eSIM plus Nano SIM, no to czyli możemy mieć Dual SIMa i w sumie tyle. Biorę się za testy. Telefon naprawdę ładny, fajny, niezbyt ciężki, wyglądający no ciekawie. Zobaczymy, jak wypadnie w porównaniu do innych. No cóż, tyle. Motorola Edge 40 Pro. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.